Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów. Wracamy do KRYPTO University. Ten odcinek dodał się dosłownie 11 minut temu, ale będzie oczywiście on podany troszeczkę później, żeby wszyscy mieli go w powiadomieniach, a wy macie przynajmniej szansę, żeby dojść po angielsku do tego, co mówi KRYPTO University. Pamiętajcie, że wszystkie oscypki w tej audycji będę pomijał. Oscypki znaczy się reklama, tak? Więc mimo tego, że on podaje te informacje za darmo i wielki szacun, bo dzięki KRYPTO University Bruce Willis, niektórzy mówią, że to są inne osoby z świata internetu, ale można powiedzieć, że dzięki niemu naprawdę wiele się uczę, jeżeli chodzi o audycję na YouTube. I za to przynajmniej ja te oscypki będę poruszał. Powinniście dać subskrypcję i powinniście dać to mi się podoba, czyli lajka. Teraz przejdziemy, o czym będziemy mówić. Ja przewinę już na 6. minutę, gdzie będziemy po pierwszych oscypkach w tej audycji, gdzie wejdziemy do prawdziwego wykresu, żeby jak najmniej czasu spędzić na tych wszystkich reklamach, ale pamiętajcie, że on to robi za darmo, tak samo jak ma też swoją klasę, więc dla wszystkiego coś dobrego. Ja akurat lubię to, że wszystko mówi tutaj nam otwarcie. A więc mamy Bitcoin, czego nie zrobił przez ostatnie 3,5 lat. Dzisiaj się nauczymy. W drugim punkcie będziemy mówili o ważnym wykresie. W trzecim punkcie będziemy mówić o sezonie altcoinów i reszcie. Także wchodzimy na audycję, jak to się mówi, z bomby, dzięki KRYPTO University. Zaczniemy od właśnie tych ciekawych wykresów, które nam przedstawia, a więc zapraszam. And this will really set the stage for what Bitcoin just did that it hasn't done for 3.5 years. Dowiemy się dzisiaj, co Bitcoin nie zrobił przez ostatnie 3,5 lat. This is a critical chart. Pay close attention to these charts. Monumental. To jest bardzo ważny wykres. This is the total market cap of crypto, right? Tutaj mamy cały total market cap krypto, czyli cała wartość wszystkich kryptowalut. A little more clear. We've gone parabolic, but we are in a clear-cut textbook bull flag. W tym momencie jesteśmy, gdzie najpierw poszliśmy parabolicznie właśnie w tym wyskoku wszystkich kryptowalut, ale w tym momencie jesteśmy na fladze albo byczej fladze. It's fantastic. There's blood in the streets right now. People are panicking. We are drooling because we're in a textbook bull flag and we're going to have a large break to the upside here in the future. Zdaniem KRYPTO University z tej właśnie formacji, jeżeli chodzi o krypto total market cap, powinniśmy wyjść górą. Więc mimo tego, że wszyscy panikują teraz na całym markecie, zdaniem KRYPTO University jesteśmy w stanie przebić właśnie tą flagę, która się utworzyła bycza górą. So we just need to be patient. We need to understand the structure. Musimy zrozumieć tą strukturę, musimy być po prostu cierpliwi. Right, we're right here in the total market cap, as you can see, and we are in this formation. Jesteśmy właśnie w tej formacji. What I want you to look at next is this is just altcoin season, right? If you need to understand altcoins and how they operate, we need to look at the data, just the data. Przejdźmy teraz na tylko sezon altcoinów, czyli bez Bitcoina. Jest tutaj wykres i musimy zrozumieć, jak działa właśnie ta struktura. Just the evidence in the chart. People are freaking out about altcoins. They have been for about 2 months now. Ludzie w tym momencie tak naprawdę szaleją, jak się zachowują altcoiny, czyli pojawia się strach. Saying altcoins are dead. Altcoins are finished. Wszyscy mówią, altcoiny są martwe, altcoiny są na wymarciu, zakończone. Altcoins are over and that's just laughable. I to jest po prostu śmieszne. Look at the data. Just look at the chart. Popatrzcie na dane, popatrzcie na wykres. What happened was we were back here in 2014.
Byliśmy tutaj w 2014 roku. Najpierw spójrzmy od początku tego wykresu. Right? We were back here in 2014, and this is a monthly chart, right? These are monthly candles. Tutaj mamy miesięczny interwał czasowy, czyli te wszystkie świece, które widzicie, to są w skali jednego miesiąca. We were met with heavy resistance. Mieliśmy najpierw dużą linię oporu. We came back down, we broke through resistance and then held it as support. This is I po paru miesiącach, po paru powiedzmy latach doszliśmy powyżej tej linii oporu, utworzyła się linia wsparcia, utrzymywaliśmy ją przez kolejne miesiące. textbook for a breakout. To jest po prostu książkowy zestaw tego, co mówi nam o tym, że jest przełamanie na wykresie. When you break through resistance with a large candle, come back down, confirm a support, a large breakout ensued, and what happened? Jeżeli wyjdziemy poza tą linię wsparcia i mamy duży breakout, zobaczcie, co się dalej dzieje. We formed a textbook bull flag. I w tym momencie mamy właśnie flagę byczą, która się uformowała na kolejnej linii wsparcia. And we broke out of that bull flag. I wyszliśmy górą. Tak naprawdę nie poddaliśmy się tej właśnie linii wsparcia na altcoinach. We broke out about 300%. Let's do a quick measured move here. Yeah, we broke out just 292%. Wyszliśmy górą 300% od tej linii. From our low in December. Od grudniowego spadku Bitcoina i wszystkich kryptowalut. And then we're having a healthy correction. I teraz mamy po prostu korektę. Is this something to be worried about, to say altcoins are done? Czy w tym momencie powinniśmy się obawiać tego, że altcoiny tak naprawdę są skończone? Absolutely not. Nie. It's Absolutnie nie. Chyba to możecie nawet sami skomentować. let's take a step back. When everybody is calling for altcoins are dead, altcoins are garbage. Pamiętajcie o jednym, że jeżeli wszyscy uważają, że altcoiny tak naprawdę są śmieciem, że wszyscy mówią, że już nie wzrosną altcoiny, That's music to our ears to jest muzyka dla naszych uszu. because we do the opposite of the herd. Bo musimy zrobić wszystko, co jest przeciwne do wszystkich ludzi, którzy to podpowiadają. Wiemy, ilu youtuberów zagranicznych w tym momencie powiedziało, że wyprzedają swoje altcoiny. Nawet Trevor James, osoba, która reklamowała BitConnecta, też wyprzedała. No to wiele oznacza, prawda? Oczywiście żartuję, ale zdaniem Crypto University w tym momencie powinniśmy zupełnie inaczej rozmawiać, jak działa market. If the herd is shouting that there's trouble in altcoins, it's probably a good opportunity to start really thinking about altcoins. Jeżeli wszyscy tak mówią, to jest bardzo dobra szansa na to, żeby zacząć myśleć o altcoinach. Okay? So you can see that we had a nice bounce from our breakout, Widzimy, że mieliśmy bardzo ciekawe odbicie od tej linii wsparcia 300%, and we're having a nice, healthy correction. i w tym momencie mamy bardzo zdrową korektę. The one area to watch for altcoins, this 56 billion. Jedyna rzecz, którą mamy teraz uważać na cenę, powiedzmy, wszystkich altcoinów, to jest 56 miliardów dolarów, czyli jeżeli wejdziecie po angielsku, to jest 56 bilionów dolarów. Tą linię mamy teraz obserwować, żeby ona nie została po prostu złamana z altcoinami. Right? Czyli wszystkie altcoiny mają mieć wartość powyżej 56 miliardów dolarów. Not including BTC, just altcoins, 56 billion. This is kind of our market base right now. You can see that To jest taka nasza bazowa, wypadowa, od której należy faktycznie zastanowić się nad marketem altcoinów. we held 3 months support, broke out, came down, large candle break, text Mieliśmy support 3 miesięcy, wystrzeliśmy wyżej, spadliśmy po prostu na tej, powiedzmy, formacji book, resistance, breakout, and then we're having a healthy i tak jak to jest w książkach, mieliśmy linię oporu, którą przełamaliśmy znowuż na 300%. correction. So we want to hold 56 billion, I right? dlatego w tym momencie musimy utrzymać 56 miliardów dolarów na altcoinach. Jak to wejść? Jak to można sprawdzać? Już wam tłumaczę. Wchodzimy sobie na Coin Paprikę, wchodzimy sobie na Market Cap. To jest ogólnie. Lepiej wejść na TradingView, ale już mówię dla wszystkich ludzi, jak to uważać na to. Wchodzimy na Total Market Capitalization excluding Bitcoin, czyli bez Bitcoina. I wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, że w tym momencie jesteśmy na około 85 miliardach dolarów. Czyli jak zejdziemy poniżej 56, to tutaj będziecie widzieć, to jest
bardzo no, nieprawdziwy oddźwięk tego, jak na TradingView wygląda ten wykres, ale jesteśmy blisko, dla tych wszystkich osób mogą sobie sprawdzać. 50, w tym momencie mamy 14, 85 miliardów, czyli jeżeli spadniemy do 56, jak tutaj nam tłumaczy KRYPTO University, wtedy należy się zastanawiać, czy powiedzmy nie zejdziemy jeszcze niżej. Right now at about 79 billion, so everything is looking fine. Czyli w tym momencie 79 miliardów, on mówi dokładną sumę, pewnie z TradingView, nie właśnie z tego, co my patrzyliśmy, ale nadal dużo nam brakuje do tych 56 miliardów. Nothing to worry about with altcoins. Now, this is a chart that's really fascinating, and we've got to give credit where credit is due. This goes out to Diedrich. Diedrich is a student, emailed it in, hey Steve, this is a really fascinating chart. Ten wykres powinniśmy tak naprawdę podziękować jednej osoby, Diedrich, który jest studentem, który dał nam maila na temat tego wykresu. And now it's in the video. So I w tym momencie mamy go na wideo, także warto też dodawać pewnie takie swoje sugestie, jak tutaj często do Bitcoin Feniks trafiają. Łukasz dodaje często, Piotr tak samo, pozdrawiam z Telegrama. Jeżeli nie jesteście na Telegramie, czasami są tam wykresy, które Piotr Rataj podaje, także no super. if you're a student, I często też je dodaję w Dzień Dobry Krypto, żeby wszyscy widzieli. you have a cool chart, send it in, and if I really like it, it'll go in the video and we'll give you a shout out. So this one is really cool. What's happening is this is just Bitcoin dominance. W tym momencie mamy dominację Bitcoina. You're used to looking at Bitcoin dominance with this chart and this style of information. Do tej pory patrzyliśmy na dominację Bitcoina na tym właśnie wykresie. No to mamy tutaj na CoinPaprice też. Pokażę Wam, jak patrzeć na dominację Bitcoina, czyli jeszcze raz tylko dominacja. Wchodzimy tutaj i patrzyliśmy najczęściej na ten wykres, czyli jaka jest dominacja Bitcoina. Tak samo on tutaj mówi, że do tej pory patrzyliśmy teraz na to, a mamy tu nowy wykres. This is the same information, but just Bitcoin. And we have the 100-week moving average and the 200-week moving average. I w tym momencie mamy 100-tygodniową średnią kroczącą na tym wykresie i 200-tygodniową średnią kroczącą. So let's start with the 100-week. Także zacznijmy od 100-tygodniowej. The blue line. The blue line has held extreme resistance for multiple years, right? I ta linia niebieska trzymała bardzo poważną linię oporu przez wiele lat. Dating back here to June 2016. Gdzie to było w czerwcu 2016 roku. Multiple years heavy resistance. You can see coming in resistance here, and we finally broke through. These markets move in distinct cycles. So I w końcu przebiliśmy tą linię, chyba tutaj jest okolice marca 2019 roku. those of you that understand cycles, you know that the month of April Kwiecień. 1 kwietnia dokładnie przebiliśmy tą granicę. Pamiętajcie, że ja nie oglądałem tego filmu, także jeżeli jakiekolwiek błędy się zdarzają w tłumaczeniu, ja to Wam tłumaczę, jak ja to tu powiedzmy, no czuję, ale no, mam nadzieję, że to nie odbiega na tyle, żebyście nie byli w stanie zrozumieć to, co jest tutaj komentowane. marked a new cycle. Simply put. And guess what? Także to jest przekazanie tego całego cyklu marketu. April is exactly when we broke through the 100 week, right? No I w kwietniu dokładnie przebiliśmy tą 100-tygodniową średnią kroczącą, niebieską. coincidence there. 100 week breakthrough, and we came up and we got resistance from the 200 week. I doszliśmy do 200-tygodniowej średniej kroczącej, gdzie to jest w tym momencie linia oporu. Really simple. We've done this before. Bardzo łatwe. Mówiliśmy o tych średnich kroczących już wcześniej. Look left and see the evidence there. Spójrz na lewo na wykresie i widzisz cały dowód. But again, we got resistance right from the 200 week, as you can see, having a pullback here with Mamy też, tak jak tutaj mówiliśmy, 200-tygodniową średnią kroczącą, gdzie no, nie przebiliśmy jej górą. Bitcoin dominance, and you can see clearly illustrated here that we're met with some resistance as we speak. So these I widzimy też na tym drugim wykresie z CoinPapriki czy CoinMarketCap, zależy co używacie, że doszliśmy właśnie do tej resistance na najwyższym punkcie i coś nas od tego po prostu zniosło w dół. are the most critical things to look for in altcoin season. See these really simple trends. This is where we take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. Hit I dlatego mamy tutaj oscypki, a więc zapraszamy na audycję, na subskrypcję
na polubienie tego, co mówi KRYPTO University. Aż już się przyzwyczaiłem. Pamiętajcie, że my stoimy zawsze na krupówkach w lato 2 miesiące z 24 miesięcy albo 12 miesięcy. Tak zarabiałem po prostu na krypto, także oczywiście żartuję. Hit that subscribe button right now. Hit that bell. Hit that like button. Join the movement. Now, one other chart to cover in altcoin season, and then we need to move to the most critical thing that just happened in Bitcoin that it hasn't happened in 3.5 years. Okej, przejdziemy teraz do jeszcze jednego ważnego wykresu, zanim przejdziemy do tego najbardziej krytycznego wykresu, który w Bitcoinie nie zdarzył się od 3,5 lat. So these are the things to keep in mind with altcoin season and this chart. Także to są rzeczy, które powinniśmy zwracać uwagę w sezonie altcoinów. I could talk for hours and hours and hours about this chart. There's so many details. Mogę mówić przez lata na temat tego, co tutaj się dzieje. Mamy tutaj bardzo dużo danych. Trends, macro trends, Linie trendu, micro trends mikrotrendy, to take a look makrotrendy. at in here. Let's keep it simple. What I want you to know is this moves in cycles. Altcoin season moves in cycles. Chcę, żebyście się dowiedzieli to, że altcoiny albo sezon altcoinów działa w cyklach. Bitcoin dominance moves in cycles of Tak samo dominacja Bitcoina działa w cyklach about 3 to 6 months. pomiędzy 3 a 6 miesiącami. Very distinct cycles of 3 to 6 months, and they flip. Bardzo znaczące to są te cykle i one potem się odwracają. And when you start hearing, oh, altcoins are dead, well, we're getting close. When you Jeżeli zaczyna słyszeć na markecie, że altcoiny są martwe, wtedy widzimy, że zbliżamy się do tych altcoinów. start hearing Bitcoin is dead and we need to invest in altcoins, which that may Jeżeli z drugiej strony po to powiedzą, że Bitcoin jest martwy, powinniśmy tylko inwestować w altcoiny, wtedy wiecie, o co chodzi. Ja jestem ciekaw, ci wszyscy youtuberzy, którzy zagraniczni powiedzieli, że wyprzedają altcoiny, bo one już nie wrócą, co się zdarzy przy kolejnym sezonie altcoinów? Czy ci zagraniczni youtuberzy powiedzą, że znowu kupują, bo teraz jest ten sezon, mimo tego, że mówili, że nie wierzą w te alty, czy... No dajcie znać w komentarzach, bo nie wiem, bo nie chciałbym wymieniać, nie chciałbym personalizować, kto to był z zagranicznych youtuberów, ale jest dużo takich, którzy nie wierzą po prostu i to też może się zdarzyć, ale mamy tutaj naszego Bruce'a Willisa, który mówi zupełnie inaczej. seem unbelievable right now, but it always happens. People say, oh, altcoins is where to put your money, not Bitcoin. Obviously, we're in Bitcoin dominance right now, so it's the exact opposite. We Czyli w tym momencie jesteśmy w dominacji Bitcoina always want to do the opposite of the herd. i zawsze powinniśmy robić w zupełnie przeciwnym kierunku do tego, co robi tłum. This is called the Gaussian channel. To jest nazywane kanałem Gorsena. First thing you're going to say is, well, Steve, the prices of today are blocked. They're not blocked. This is by design. We need to I pierwsze, co zauważycie, że ceny z dzisiaj są zablokowane. Akurat to jest na zdjęciu albo na filmie, gdzie jest nasz Bruce Willis, także nie będziemy tego widzieć, understand the Gaussian channel first. ale to nie jest po prostu niezamierzone. To najpierw trzeba zrozumieć ten kanał. And then I can tell you this thing that Bitcoin just did that it hasn't done in 3.5 years. I dopiero wtedy będę mógł wam wytłumaczyć, co zrobił Bitcoin, czego nie zrobił od 3,5 lat. But take a look. Gaussian channel. What I want you to know, right? We're going to start back here. Macie dokładnie nazwę tutaj Gaussian Channel albo Gaussian Channel, kanał Gaussiana, można powiedzieć po polsku. And really learn from 2010 through 2013 and 2014 so that you can understand the fundamental pieces of this Gaussian channel and you can understand how big this monumental market shift is that just happened in Bitcoin. I żeby zrozumieć, musimy tutaj się cofnąć do 2010, 2013 i 2014 roku, żeby zrozumieć, co tutaj jest. First thing, we've got green, we've got red. Pierwsze, co się wrzuca na nasz wykres, to jest mamy zielone, potem mamy przejście w czerwone. What I want you to notice is that the red to green, right, represents a big market shift. Jeżeli chodzi o taką zmianę na tym wykresie zielonego na czerwone, to oznacza o jakiejś dużej zmianie marketu. Okay? The change from red to green is monumental. Ale jeżeli chodzi o zmianę z czerwonego na zielone, jest to monumentalna zmiana. Not only the color, Nie tylko kolor, but look at the width, right? ale patrzmy też na
szerokość tego kanału. Look at the thickness. Patrzmy na grubość. Those of you that understand Bollinger Bands, and Jeżeli wy rozumiecie Bollinger's Band, shout out to my students who took my classes, who became a master mieliśmy je nieraz, także też tutaj rozumiemy. at Bollinger Bands. Look at the thickness. And this Spójrzmy najpierw na grubość tego kanału. holds true in all indicators that have three lines. They always play with each other and against each other. Zawsze mamy 3 linie, które działają na wykresie Bollingera i gdzie mamy, no one mają interakcję ze sobą. When you have a fat width here, that means there's a lot of volatility. Gdzie ta grubość jest większa, tak jak w tym wypadku, niż tutaj, to wiemy, że ta zmienność na cenie Bitcoina może być dużo większa. To a thinner formation, Ale jeżeli wchodzimy w bardzo cienką formację, it's essentially the calm before the storm, wtedy mamy tak naprawdę no, ciszę przed burzą. right? So we went from fat to thinner to thinner to thinner. Jeżeli wchodzimy właśnie w tych wykresach z grubszej warstwy do cieńszej i cieńszej, It represents a very big move mówi nam o tym, że reprezentuje to bardzo duży ruch on the horizon, na horyzoncie. especially after a change from red to green. Na pewno o zmianie z czerwonego na zielone. Take a look. This was a monumental move. It I widzimy, że tu mamy monumentalny ruch. may not look like much on the Może to nie wygląda na duży ruch, weekly, but let's just take a quick measured move to see how much this increased. Oh my goodness. ale zobaczmy, jak to wcześniej, jakie to były wzrosty rzędu 2874%. It's like video game metrics here. 2,800%. We had a change from red to green with a thinning formation here. That means volatility is almost at a nil. That I mieliśmy tutaj właśnie zmianę z tego czerwonego na zielone, gdzie ta zmienność, jeżeli ta zmiana na tym właśnie wykresie jest w tej, powiedzmy, szerokości się zmniejsza, no to wtedy możemy oczekiwać takiego właśnie wystrzału, gdzieś bardzo dużej zmienności w cenie. That's the consolidation standpoint. To jest po prostu, mówi nam to o konsolidacji, This was tier 1, this was tier 2. czyli mamy poziom pierwszy, poziom drugi. Very, very simple. Bardzo ważne i bardzo łatwe do zrozumienia. And we had a massive move. I wtedy mieliśmy właśnie ten ogromny ruch. So not only do you need to pay attention to the colors, but the thickness. Okay. Nie tylko patrzymy na kolory, ale też na grubość tego. Okay. So we did the intro to the Gaussian. Yeah, this is the big picture perspective, right? If we zoom out, we're on the weekly chart here. The Gaussian channel tells really distinct stories of big shifts. Jeżeli sprawdzimy właśnie ten wykres i troszeczkę spojrzymy z wyższej perspektywy, no to właśnie ten Gaussian Channel mówi nam o bardzo dużych zmianach In the market. w markecie. We just had one, and you have to pay very close attention to this. Właśnie mieliśmy jeden i musimy patrzeć na te zmiany. And it also acts as support and resistance. So take a look. We came down here. This was our very first ever bear market. I tak samo mamy tutaj support, czyli podtrzymanie linii wsparcia lub linii oporu. Boom, held support right here. Mieliśmy pierwszy spadek, gdzie mieliśmy linię wsparcia właśnie na tym kanale. Came back up, boom, held resistance. Weszliśmy wyżej, mieliśmy znowu wsparcie Came back up, held support. i potem mieliśmy linię oporu, która została przełamana i została linią wsparcia Breakout. i mieliśmy breakout, czyli no, uderzenie wielkie w ruchu ceny Bitcoina. And you can see once we had this formation happening, the start of our second bear market, we held support. I wtedy zeszliśmy do właśnie tego kolejnego supportu, gdzie trzymaliśmy go przez dłuższy czas na górze tego kanału. Right on our Gaussian channel for many, many months. Then we broke through and we held support down here. I wtedy mieliśmy też spadek i kolejną linię wsparcia na dolnym kanale tej formacji. At our third line for many, many months. So the I potem mieliśmy konsolidację też na wiele, wiele miesięcy i przebicie dołem tego kanału. Gaussian channel has very distinct ways that price action will interact with the Gaussian channel so that we can stay a couple steps ahead of the game. Dlatego mamy tutaj ten wykres, który pomaga być nam parę kroków wcześniej. So now you understand these fundamental pieces. Teraz rozumiemy fundamenty tego właśnie wykresu.
To mi się podoba w Crypto University, że tłumaczy od podstaw. Nie ma tutaj osób, które powiedzmy są profesjonalne. Wszystko tłumaczy tak, jak to się widzi. I jego aura człowieka prowadzi do tego, że naprawdę ma się spokój w tym markecie. Of the Gaussian channel, and then it's going to make a lot more sense of what just happened. So as you move through our second bear market, Jeżeli przejdziemy do naszego kolejnej bessy, you can see what happened. We broke through the bottom of the Gaussian channel. widzieliśmy, że zeszliśmy poniżej tego kanału. We held a critical resistance Mieliśmy linię oporu, która nie została przełamana. and a breakthrough, and then Dopiero mieliśmy 19 października w okolicach tej daty 2015 pierwsze przebicie and critical support. So a i potem mieliśmy linię wsparcia w kolejnych terminach. lot is going on with the Gaussian channel, but it's a big picture, right? So Ale to jest spojrzenie z większej perspektywy. this is where we take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. To, gdzie my bierzemy te wszystkie wiadomości dla Was i właśnie z tej wyższej perspektywy przekazujemy Wam właśnie te informacje. Hit that subscribe button right now. Także subskrybujemy, Hit that bell. Hit that naciskamy dzwoneczek i polubienie. like. I want to see those thumbs up popping up all over the screen. I appreciate everybody's support. But look, this is something new, always covering something new in our videos, and I can't wait to show you what the Gaussian channel just showed us. I nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać, co ten kanał pokazuje nam w tym momencie. Pewnie to będzie na końcu audycji, także trzymanie w napięciu do Bruce'a Willisa działa. I can't wait. But you have to understand the fundamental pieces. You have to know how it works. But let's get to a few charts that are very critical in Bitcoin and all of crypto right now. Number one, you can see that we've got an 11. Najpierw przejdźmy do bardzo ważnych wykresów, czyli Fear and Greed Index, czyli stosunek powiedzmy strachu do wygranej czy chciwości, strachu do chciwości. We've got extreme fear W tym momencie jesteśmy w bardzo dużym strachu on the daily. So this is na dziennej. a daily fundamental piece here. This is not a big picture piece. This is a really short-term piece. To jest tylko na dziennej, także to nie jest duży obraz, który nam mówi o tym, jak powiedzmy, to może się zmienić w przeciągu dnia. But again, right now, what I want to show you is very distinct trends that have Co Wam chcę pokazać w tym momencie, to jest bardzo ciekawy trend, been happening for 1 year. który zdarza się od jednego roku. We'll go back to August of last year. Przejdźmy do sierpnia 2018. We made our high, a higher high, a higher high, Mieliśmy coraz to wyższe szczyty, a higher high, another higher high, and another higher high, and another higher high, right? And then we're reversing. i wtedy mieliśmy odwrócenie trendu w okolicach czerwca 26. Okay? We made a lower high and then a lower high, as well as making lower lows. Tak samo mieliśmy coraz to niższe szczyty i coraz to niższe, powiedzmy, doły ceny. Right? We called this out many weeks ago and we said just be prepared for this structure Mówiliśmy o tym już parę tygodni temu. Przygotujcie się na tą strukturę. that's been playing out. And we just made another lower low. I w tym momencie mamy kolejny niższy dół, czyli schodzimy właśnie jeszcze niższy, jeszcze i teraz mamy jeszcze niższy na 11. So we're not surprised by that. We've Nie jesteśmy zaskoczeni tym. already planned for this. Mieliśmy plan, który wiedział o tym. And in the next few weeks, we're probably going to battle back up and we're probably going to make another lower high. I w kolejnych tygodniach prawdopodobnie będziemy walczyć z tym i może się uformować coraz to niższy szczyt. So this formation is going to pay close attention to this Dlatego patrzymy na tą formację, because we're going to try to break the trend. bo będziemy chcieli odwrócić właśnie ten trend. We've been in this downtrend channel for a couple months now, W tym momencie jesteśmy 2 miesiące w tej linii trendu spadkowej and we need to break it. We need to reverse this to start moving up. i musimy odwrócić to, żeby wzrastać z ceną. So pay close attention to the 66. If we're able to get higher than that, well, guess what? We've started to change the trend. I patrzmy na ten właśnie wykres na 66. Jeżeli będziemy się poruszać powyżej tej ceny, wtedy tego wskaźnika, to wtedy będzie to oznaczało, że odwracamy trend. And that's step one to change the trend. And if we come down and make a higher low,
we have changed the trend. So that's something to watch out for with this chart, just a different perspective To jest po prostu inna perspektywa tego. to take a look at. Again, hit that subscribe button right now, join the movement. I pamiętaj, żeby zasubskrybować. Monthly candle, very critical. Look at Jeżeli chodzi o miesięczne świece, this monthly candle happening right now as we speak, as Bitcoin is at about $10,200. w tym momencie mamy Bitcoin w cenie $10,200. Here's our monthly candle. Again, we have been calling for a few months now. We needed consolidation. Mówiliśmy o tym już nie raz, że potrzebujemy konsolidacji We've got exactly what we asked for. i mamy dokładnie to, czego oczekiwaliśmy. We're in month 2 Jesteśmy w drugim miesiącu of consolidation. konsolidacji. Healthy consolidation. We want to watch how this candle plays out. I musimy dokładnie zobaczyć, jak ta świeca teraz się zachowa. How is it going to close? We still Jak się zamknie na koniec miesiąca. have roughly 2 weeks left Mamy jeszcze okolice 2 tygodni in this monthly candle, w tej właśnie świecy. right? Right now it's looking very interesting. W tym momencie wygląda to bardzo interesująco. So we need to see how this is going to shape up over the next 2 weeks. I musimy dowiedzieć się, jak to będzie się kreowało w kolejne 2 tygodnie. We'll keep you up to date on this monthly candle. Now, let's move into this chart. And Teraz przejdźmy do tego wykresu, który mówi nam o cenie Bitcoina w tym momencie. right? Zaczniemy od price action, czyli ruch ceny. We are in this channel, and now we're on the daily chart, right? Jesteśmy teraz na dziennej, We were in this channel, we came out, byliśmy w tym kanale, zeszliśmy we poniżej, got resistance, czyli linia oporu we came back down, we formed our double bottom, and we came back up and we got rejected i wróciliśmy wyżej, gdzie mamy właśnie to odrzucenie trendu. again. We were planning for this since this candle back here. Again, I planowaliśmy o tym, mówiliśmy o tym, jak uderzyliśmy właśnie w tą granicę 13,800 na samym początku, powiedzmy, czy na koniec czerwca. again, nothing special about what we did, but we just kept it simple. We take a couple steps back, look at the big picture. We stay level-headed. We stay out of the chat groups. We do not look at the news. Nie patrzymy na newsy, patrzymy tylko na wykresy i wtedy tak naprawdę mamy głowę wysoko nad poziomem tych wszystkich newsów, które mówią nam zupełnie inną historię. Because those two things cause emotion. Bo wtedy te drugie rzeczy, jak newsy czy inne rzeczy, jeżeli nie patrzymy na wykres, potwierdzają albo wprowadzają nas w emocje. And we all know emotion is a money killer. I wiemy, że emocje to są tak naprawdę, albo to jest naprawdę zabijacz pieniądza. I don't want you to kill your money. Nie chciałbym, żebyście stracili swoje pieniądze. You don't want to kill your money. Wy nie chcecie stracić swoich pieniędzy, So remove emotion także musimy usunąć emocje from this game of trading. z tej gry. So, real quick, what we want to watch for here is this $9,000 level in Bitcoin. Na co chcemy teraz patrzeć, to jest właśnie ta cena 9,000 za Bitcoin. If we were to break that $9,000 level, Jeżeli byśmy chcieli przełamać ten poziom, this trend has a lot more legs to ten trend ma jeszcze dużo ruchu, powiedzmy, go down. żeby iść niżej. If we were to hold this $9,000 level and form some consolidation Jeżeli dojdziemy do 9,000 i przejdziemy do konsolidacji, and start to move up, we could be forming a new trend. We wtedy możemy uformować nowy trend. could break this downtrend and start forming a new uptrend. We would need to break higher than 12,004. Musielibyśmy przebić cenę $12,004 około. Give or take. So we want a higher low, Czyli chcemy coraz to wyższe szczyty. and we want to hold that low and Czyli zobaczcie, jeden szczyt mamy tu, drugi szczyt tu i kolejny musiałby być wyższy od poprzedniego 12,04. make a higher high, and we could start to reverse this downtrend that we've been in for a month and a half, I wtedy byśmy mogli odwrócić tą linię trendu spadkową, która zachowała się tutaj od paru miesięcy. almost 2 months. RSI hanging out down here. Okay, it's down at about 42. Jeżeli chodzi o RSI, w tym momencie widzimy, że jest na 42.
it's getting oversold, right? Widzimy, że to jest za bardzo wyprzedany Bitcoin. There's blood in the streets, there's Mamy krew na ulicy, a lot of fear. mamy bardzo dużo strachu. It's getting oversold down here at 42. Stochastics still has some room to go down. Jeżeli chodzi o Stochastic RSI, nadal mamy troszeczkę miejsca, żeby pójść niżej. Momentum heading downward. You can see the ADX DI. Jeżeli chodzi o ADX i DI, Bulls are hating it right now, w tym momencie byki przegrywają z niedźwiedziami, czyli zieloni z czerwonymi. right? The bears have taken control. Niedźwiedzie przejęły kontrolę Prices are going down. The trend is gaining strength. i sam trend, moc trendu zbiera na mocy. Trend is about 23, so nothing special yet. Jeszcze nie jest to nic specjalnego, bo mamy na razie na 23. Jeżeli przebije, chyba pamiętam, 30 albo 25, wtedy będzie jeszcze większe momentum. But gaining strength, and the NVT Jeżeli chodzi o NVT, którego nie ma na TradingView, ale CryptoQ University go zapisał, flashing blue. mamy nadal niebieski. NVT flashing blue. All of these things are very, very critical Te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówimy, są bardzo krytyczne do ceny Bitcoina. as we move into this thing that Bitcoin hasn't done in 3.5 Jak przejdziemy zaraz do tego wykresu, o którym będziemy mówić, czyli to, co nie zrobił Bitcoin przez ostatnie 3,5 lat. years. These are the puzzle pieces for you to really understand clearly what this market is doing and not to react to the day to day. Everybody is so focused on the 4-hour chart and maybe the daily chart, but if you take a step back and you I większość z Was pewnie tutaj przesiaduje na 4-godzinnych, na powiedzmy parunastogodzinnych wykresach, ale jeżeli weźmiemy ten krok w tył i spojrzymy z większej perspektywy na to, co się dzieje na markecie, mamy wtedy większy obraz i spokój, który nam oferuje właśnie CryptoQ University. let's get to the moment we have been all waiting for. Przejdźmy na ten moment, na który wszyscy czekaliśmy. Let's get to this moment we have all been waiting for. We learned about the Gaussian channel. We learned about the green. We learned about the red. We Już rozmawialiśmy na temat tego kanału, nauczyliśmy się, co on oznacza. learned about the squeeze pattern. We learned about the support and resistance. We learned that the color shifts are monumental market moves. Wiemy, że kolor właśnie tego mówi nam o zmianach, czyli z czerwonego na zielony, i grubość mówi nam o pięknym, można powiedzieć, ruchu momentalnym Bitcoina. Pamiętajcie, że to jest na jednotygodniowej. And look at what just happened. For the first time in 3.5 years, Po raz pierwszy od 3,5 lat the Gaussian channel has gone from red to green. przeszliśmy z czerwonego na zielony. Red to green is a monumental market shift. We're going Jeżeli chodzi o ten właśnie wykres, to jest monumentalne znaczenie dla ceny, powiedzmy, marketu. to talk about what it means here in a moment as we move through the pieces. But let's look at the last time we moved from red to green. Zobaczmy, co się działo ostatnio, jeżeli przeszliśmy z czerwonego na zielone. Was back here in January of 2016. We were in the red here just in the late stages of December, early January. And what Byliśmy wtedy w styczniu 2016, grudnia 2015, gdzie było to przełamanie. happened was really simply, I co się zdarzyło tego momentu, to było bardzo proste. we were in tier 1. Byliśmy w poziomie pierwszym. Remember last week's video? Nie wiem, czy pamiętacie ostatni tydzień, o czym mówiliśmy. Where we talk about bull flag, breakout, tier 1, breakout, tier 2, Mówiliśmy o tych poziomach, czyli bycza flaga, poziom pierwszy, poziom drugi halving, i halving. right? Nie powinno się mówić halving, o ile dobrze pamiętam, tylko halving. Bull flag, breakout, tier 1, breakout, tier 2, halving. I tak samo tutaj w drugim okresie, gdzie mieliśmy golden cross, pierwszy poziom, konsolidacja, drugi poziom, dojście do halvingu. Same thing happened here, and we said, look, there's a lot of evidence to suggest right now the market is in tier 1. I bardzo dużo sugeruje, dobra, bardzo dużo rzeczy nam, w wykresie sugeruje nam to, że jesteśmy właśnie w poziomie pierwszym teraz tego ruchu. Now, if we look at the Gaussian channel and we say we just went from red to green, when did we do it last?
we look left, always the evidence is in the chart. I jeżeli sprawdzimy sobie, że przeszliśmy teraz z czerwonego na zielonym na tym kanale Gosling, no to wtedy musimy sprawdzić lewą stronę wykresu i zobaczyć, co się wydarzyło dalej. This is where we take this complex world of crypto, make it super Ostypek. simple so that you have more success. Hit that subscribe button right now, hit that bell, hit that like. Last time we Dokładnie. Subskrybujemy, dajemy łapy w górę. did this looking left right here when we were also in tier 1. We had a bull flag, breakout, tier 1. So what does this tell us? I co nam to mówi, jeżeli mieliśmy właśnie ten pierwszy poziom i jak wykres się przedstawiał wtedy? Let's zoom in and look at some specifics. Zobaczmy na specyfikację tego ruchu. This is right after we had the golden cross. To jest po Golden Crossie. Let's look at the interaction with the golden cross and the change from red to green. I zobaczmy, co się działo na zmianie z czerwonego na zielone. First, the golden cross happened here. And it took 35 days for us to get above the red channel. Ok, i Golden Cross zdarzył się właśnie wtedy i mieliśmy 35 dni, gdzie wyniósł nas powyżej tego kanału. So we had golden cross, 35 days for prices to get above the red channel. Let's see here. Zobaczmy tutaj. We had the golden cross right here when we're at the bottom of the red channel. And for us to get on top of the red channel, 35 days. Mamy też 35 dni na wyjście z tego kanału. We went from down here to above the red channel, 35 days. The exact same as when we were previously in tier 1. Dokładnie to samo, co działo się w poziomie pierwszym ubiegłej zmiany z czerwonego na zielone. Well, let's look at golden cross to change color. How many days did it take back here in Zobaczmy, ile upłynęło czasu w dniach od Golden Crossa do zmiany koloru. 2015 when we had the golden cross to change colors? You talk about 98 days. We're right on the cusp. Około 91-98 dni. 98 days. So we talk about golden cross here to change a color, 98 days. 98 dni. Pretty much to the T reaction Praktycznie to samo, of when the last time we were in tier 1. co się działo ostatnio na wykresie. Ja tylko chcę tutaj coś dodać. Pamiętajcie, że wykresy się powtarzają, dopóki się nie powtarzają. To jest też ważne, bo pamiętamy, że Hyperwave u Taylora Jenks'a się powtarzała w 400 przypadkach. Nadal jest w grze, ale oczywiście wyszliśmy górą i dopóki nie wyjdziemy powyżej all time high na Hyperwave 3000 czy 1000, jak mówił Taylor Jenks, za Hyperwave nie jest po prostu tutaj brany pod uwagę. Tak samo jeżeli jakiś analityk techniczny mówi, że to się powtarzało w 100% wcześniej, pamiętajmy, że jest druga strona medalu. Ja zawsze będę o tym mówił, bo mam już doświadczenie z tych wszystkich analityków technicznych, mimo tego, że Bruce Willis jest tutaj świetnym analitykiem, można tutaj mu to naprawdę powiedzieć, no to uważajmy też na drugą stronę medalu, żebyśmy ślepo nie wierzyli w to, co zawsze mówią. So this is really, really special. So what does this mean? Także co to oznacza? What does this mean? If we look back in history and we say, okay, during the latter stages of the red, right before we changed to green, we understand we were in tier 1, but we had a big price move. Rozumieliśmy, co się działo właśnie wtedy, mieliśmy bardzo duży ruch w cenie. Price move from down here all the way up here, and then during our consolidation, we never got ahead of it, right? I podczas konsolidacji nigdy tutaj nie wyszliśmy poza ten trójkąt. We held that as critical resistance, and we made this formation that we cover a lot on this channel. We formed our low, our higher low, another higher low, another higher low. I tak samo w tym ruchu wyjścia z tej czerwonej linii mieliśmy coraz to wyższe doły, czyli te najniższe ceny Bitcoina w tamtym okresie. As we had the same resistance. I tak samo mieliśmy tą samą linię oporu. Screaming for a breakout. Czyli mówi nam to o breakoutie, czyli wystrzale górą z tej formacji. So if we see the early stages of how we're developing right now, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje teraz na Bitcoinie, again, on the weekly chart, we had a massive move up, we formed our high,
and we formed our low. I teraz mamy właśnie najniższą cenę, mamy najwyższą uformowaną tak samo And we could be in a similar channel i możemy być w bardzo podobnym kanale. bouncing here, hopefully continuing to make higher lows I będą te ceny coraz to wyższe na tych najniższych wskaźnikach ceny Bitcoina as we proceed in our consolidation i wtedy ta wyższa cena, czyli 13,800, ona nie zostanie przekroczona. and still meeting resistance at 14K. This would also coincide with what we said last week. If we were to I to tak samo mówi nam o tym, co mówiliśmy w ostatnim tygodniu. follow this formation going into the halving, we would form our tier 1, Gdzie będziemy mówić o tym, że poziom, albo gdzie mówiliśmy o tym, że poziom pierwszy był tutaj właśnie w tej konsolidacji. with consolidation, have a breakout Mieliśmy breakout kolejny into tier 2, do poziomu drugiego, which it's looking like could be around 20K gdzie może być w okolicach $20,000, as we approach the halving. jak dojdziemy do halvingu. This is further evidence of that same theory. I to jest właśnie dowód na tą historię, albo tą teorię, która tutaj się zdarzyła na tym właśnie wykresie. That we're going to be bouncing through this channel, have a breakout, and again, you can remember earlier we said we're in a bull flag right now. I mówiliśmy o tym wcześniej, że jesteśmy teraz w tej byczej fladze There's nothing to be concerned about. i nic nas tutaj nie ma prawa denerwować, albo nie powinniśmy się martwić. These are all incredible pieces. To są bardzo ważne rzeczy. But again, the one thing we want to watch, if you're concerned about an ABC correction, Jedyną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę, A, B, C, D, korekta, o której mówiliśmy też nieraz, and potentially making a lower low, is the 150-day moving average. czyli 150-dzienna średnia krocząca, 150-dzienna średnia krocząca. If we go below that, Jeżeli zejdziemy poniżej niej, musicie się cofnąć na ostatni odcinek albo 2 odcinki wcześniej i zobaczyć, kiedy to jest ta 150-dniowa średnia krocząca. Jeżeli zejdziemy poniżej niej, big trouble. jesteśmy w dużych problemach. If we stay above it, Jeżeli będziemy powyżej, there's blue skies ahead. mamy otwarte albo bramy niebios otwierają się przed ceną wzrostową Bitcoina. So let's go back to this chart here. Right? So we have this change from green. We want to continue to make higher lows. Czyli mamy zmianę z czerwonego na zielone, chcemy kontynuować te wzrosty tych najniższych punktów ceny Bitcoina As on the weekly chart, not na tygodniowej, on the 4-hour chart, nie na 4-godzinnej, but on the weekly chart ale na tygodniowej. as we progress here, right? And then we'll form this formation and then it's really off to the races. I wtedy uformujemy właśnie tą formację, która była wcześniej i wtedy off to the races, jak to mówią, czyli czas wyścigu się zaczyna. So this is how we functioned previously and this is how it's shaping up right I to jest jak funkcjonowaliśmy wcześniej i jak właśnie w tym momencie to działa. now. Very exciting time in crypto, make no mistake about it. But let's make sure we covered all of our bases here. Zobaczmy, czy wszystko pokryliśmy. Right? We did the golden cross first time, 35 days. We did golden cross to green. Very critical. Part number 3. If we Pokryliśmy Golden Cross, 35 dni, pokryliśmy Golden Cross do zielonego. I jeszcze jedna rzecz. zoom in here to the last time that we changed from red to green, Jeżeli spojrzymy na ostatni czas, kiedy zmieniliśmy się z czerwonego na zielone, it marked the last time to buy Bitcoin at that low of price. był to dla nas dobry znacznik tego, że można było kupić po najniższej cenie, właśnie wtedy, kiedy ten czynnik się uformował, Let's make that very, very clear. albo ten wykres. In the past, when we changed from red to green, that was at the lowest prices that Bitcoin was during that time period, and we never saw those prices again. Czyli jeszcze raz, pomiędzy zmiany czerwonego na zielony to była najniższa cena, to był znacznik naszej najniższej ceny w owym czasie, żeby kupić Bitcoina, bo ta cena już nigdy do tego znacznika albo do tej świecy nie wróciła. Right? So it's just something to think about. Does this mean, oh my God, Steve says sell your house and buy all the Bitcoin in the world? Absolutely not. I czy to oznacza, że powiedzmy Steve czy Bruce Willis mówi o tym, żeby sprzedać dom i kupować tylko Bitcoina? Oczywiście nie.
Absolutely not. That would be gambling and To by był hazard. guessing. You have to only buy when you have a sound strategy. Możesz dopiero kupić, kiedy ta twoja strategia jest na tyle dobra albo przemyślana. But we're just looking left. We're looking at only the facts in the chart. Patrzymy tylko w lewo, patrzymy tylko na wykres. We're not using the news Nie używamy newsów, or any guessing. żadnego zgadywania. This is just what it's telling us, and it's I to jest to, o czym nam teraz mówi. something to really pay attention to. So we formed our bottom here, we had our golden cross, and we moved from red to green. We formed our bottom, we had a golden cross, and we moved from red to green. Very, very simple, very powerful, always learning something new in every single video. Make sure you hit that subscribe button, hit that thumbs up button, but we're not finished. Także widzicie, że musicie zasubskrybować. So tier 1 we talked about. Steve's secrets to success today. Woo! It's going to be a powerful one. Jeżeli chodzi o Steve'a sekret do sukcesu, zostawiam to wam. Nie chciałbym tutaj odbierać całej publiki Crypto University ze względu na szacunek, jaką robi robotę. To, co się dowiedzieliśmy dzisiaj, szapoba, znowu. We're going to talk about a side hustle and what are the 3 steps that you can take right now to have a side hustle. Powerful, powerful, powerful information. But leave the comment down below. Okej, także mamy tutaj to pokryte jeszcze raz. Ta cena, może ta najniższa była osiągnięta, by trzeba sprawdzić dokładnie na tym wykresie, jaka to była cena, bo nie podaje nam dokładnie wtedy, kiedy ta się zdarzyła. Jeżeli to będą coraz to wyższe doły, to może warto przemyśleć tą sprawę. Tyle. Życzę wam wspaniałego dnia jeszcze raz. Crypto University, obóz, oscypki, było wszystko. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.